Witam, Ryszard Borowiecki i właściwie sprostowanie nie moje, tylko tutaj osoby, która napisała, że skorpion jest związany z medycyną. I tak, i nie. Kiedy patrzymy na znak panny, to przecież wiemy o tym, że zajmuje się higieną. Higiena to właśnie medycyna. I każdy znak, jeżeli patrzymy z punktu widzenia panny, jest w działaniu zodiaku. Chociażby baran. Bo jeśli po kolei, czy zrobimy, nazwijmy to mandalą, ale nie taką dokładną, medycynę. Baran, czyli głowa, czyli wszyscy laryngolodzy, okuliści i wszystkich by można było wpędzić do tego tutaj punktu. Nie za bardzo. Głowa to przede wszystkim, co tu ukrywać, związane z urazami, czyli w pewnym rodzaju ci, którzy zajmują się neurologią, a właściwie mózgiem, czy też tutaj te działy medycyny. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, jak się to nazywa. Może ktoś z Państwa będzie wiedział, to na dole napisać. Baran i tą specjalność medycyny, trepanacje czaszki, te wszystkie związane tutaj z tymi historiami. Jeżeli patrzymy z kolei na znak byka, to będzie lekarz, oczywiście laryngolog, ten, który zajmuje się migdałkami i tymi wszystkimi historiami, strunami głosowymi. Nie mówimy o logopedzie. Absolutnie nie. Logopeda będzie należał do następnego znaku, czyli bliźniąt. Ale tutaj, jeżeli patrzymy u byka, wróćmy do byka, to tutaj także lekarze dietetycy specyficzni, którzy zajmują się masą człowieka, aby nabrał masę, aby był silniejszy, aby był, nie można mówić o wyczynie, ale tacy lekarze też są. Przede wszystkim ta dziedzina gastrologii, która wybiera odpowiednie substancje, aby organizm był w pełni sprawny. Teraz przechodząc dalej do bliźniąt, no to już tutaj wydało się laryngolodzy, ale także i ci, którzy zajmują się górnymi drogami oddechowymi i w pewnym sensie właściwie ramionami. Można by też było powiedzieć, to tutaj te barki, nie barki, no ale chirurgia, chociaż chirurdzy też się specjalizują, na przykład wyłącznie tylko od ręki, czy tylko wyłącznie od nogi, czy na przykład tylko wyłącznie od stopy, ale do tego dojdziemy pomaleńku. Teraz jeżeli mamy po bliźniętach, mamy oczywiście wspaniały znak raka. Rak to przede wszystkim żołądek i o dziwo serce. Tylko że to nie są te operacje. To nie są te operacje, a jeżeli operacje, to te tam, gdzie są wady wrodzone. Ale raczej profilaktyka związana z sercem, ale tutaj z żołądkiem, no to oczywiście te wszystkie owrzodzenia, nieowrzodzenia, chociaż nie za bardzo bym chciał tutaj wsadzić tutaj chirurga w tym działaniu, co wolałbym do lwa przejść, bo to są choroby dyrektorskie i związane wszystko z tym, co nazywamy chorobami dyrektorskimi. Czyli nerwice, nienerwice, wszystko to, co lew potrafi tutaj urządzić sobie w wyniku stresu. To jest następne. Następnym znakiem jest panna. I właśnie panna jest królową medycyny w tym momencie i zajmuje się jelitami. I to w pełni znaczenia, łącznie z jelitem grubym. I to jest tutaj ten moment. Jeżeli patrzymy z kolei z punktu widzenia następnego wagi, to są przede wszystkim nerki i co tu ukrywać, te wszystkie związane z działaniami właśnie pomiędzy
nerwicą, ale taką nerwicą raczej wegetatywną i lekarze ci też można by było brać pod uwagę medycynę, estetykę. Kiedyś nie było tej estetyki. Kiedyś była to po prostu medycyna, która zajmowała się nie tyle upiększaniem, co prostowaniem nosa, czy tam jeszcze jakimś skracaniem szczęki. Dzisiaj zajmuje się fantastycznie, zresztą poszła, to trzeba przyznać, że w ostatnim dwudziestoleciu zrobiła ogromne kroki, a już najbardziej u nas w Polsce. Chociaż są kraje, gdzie ta medycyna estetyczna robi ogromną karierę. Przede wszystkim kraje latynoskie. A to dlatego, że to można sobie wytłumaczyć na kosmogramie również. Tak. Jedziemy dalej do Skorpiona. Skorpion, droga tutaj osobo, to pogranicze życia i śmierci, czyli lekarz, anestezjolog. Przede wszystkim. I to jest numer 1. To są wszyscy lekarze, którzy działają właśnie w tym momencie, ale także i lekarze, którzy zajmują się działaniami na gruczołach, czyli hormonach. Nie leczą hormonalnie, a leczą raczej tutaj to mamy jądra, to mamy jajniki, to mamy te wszystkie działania. Co do pewnych historii, tak żebym w pewnym momencie brał pod uwagę, że waga może też i rak to też jest, co tu ukrywać, macica. Rak. I tutaj lekarze położnicy też mogą być w raku. Wracam do tego, ale to będę wracał cały czas do takich, żeby przypomnieć, ponieważ no, trudno recytować wszystko na hura. Ja to robię ad hoc ku wyjaśnieniu, a w dodatku też chyba łatwiej zapamiętać niektóre skojarzenia. I idziemy do następnego znaku Strzelca. Strzelec przede wszystkim to wiedza. Wiedza, ta ogólna wiedza medyczna, czyli ta filozofia cała. I są tutaj lekarze tego typu. Są lekarze, którzy chociażby etyka w medycynie, to jest sądownictwo, to jest medycyna sądownicza, ta, która no, między innymi no, jest tego mnóstwo. Dzisiaj no, nie ma lekarza, ale są lekarze orzecznicy, którzy pracują gdzieś tam w ZUS-ach, w ZUS-ie, czy w jakichś, nawet chyba PZU ma swoich orzeczników. Nie jestem w tej chwili zorientowany, ale są tacy lekarze, którzy się specjalizują właśnie w takim działaniu, tak jak chociażby medycyna pracy. Czy tutaj bym włożył, raczej bym to medycynę pracy umieścił w pannie. A też zależy z którego punktu widzenia, bo ta medycyna pracy też może być dla kierowcy, to jest zupełnie gdzie indziej. No właśnie w tej pannie by było pasowało, ale dla ludzi, którzy potrzebują tą medycynę podnieść do jakiejś rangi znalezienia, czy mogą się znaleźć właśnie tutaj w Strzelcu. To jest to pogranicze, że na przykład w założeniu to, co się dzieje na przykład ze stewardesami, że stewardesy nagle dostają pewnych chorób, które są w wyniku po prostu, no tak jesteśmy zbudowani, że jeżeli jesteśmy na pewnych wysokościach, to następuje pewne choroby i one nie są uznane, a są uznane. To jest właśnie, tutaj należy to do tego sektora jowiszowatego, gdzie są ci mędrcy, nazwijmy to, ta medycyna tutaj, która kwalifikuje. Jeżeli taka kwalifikacja w ogóle jest potrzebna, a jeżeli nie jest potrzebna, to potrzebna jest wiedza, gdzie lekarz musi cały czas uzupełniać ją. To nie ma tak, że lekarz sobie raz się nauczy i potem pokazuje, ile to on wie. Nie. Lekarz jest tą osobą, która cały czas się kształci.
Nie, to już jest przypisane temu zawodowi. Ten zawód wymaga tego i to jest dla tego zawodu normalność. Jeżeli patrzymy na koziorożca, no to teraz koziorożec kto to będzie? I tutaj, droga koleżanko, ponieważ tam jest Saturn, to jest właśnie chirurg. I przede wszystkim twardy chirurg. Czyli chirurgia właściwie należy do Saturna, samej planety, bo także planety mają swoje umiejętności, które są bardzo ważne, ale o tym kiedy indziej. To nie jest ten wykład, to jest tylko wytłumaczenie, gdzie i jaka medycyna i co robi, bo dział astromedycyny jest bardzo potężny. Astrologii medycznej, tak powinno się mówić, bo astromedycyna jest zupełnie czymś innym. W świecie naszym to jest ta kosmiczna na przykład założenie, czy tam jeszcze sięgająca jeszcze zupełnie inaczej, a my tutaj reprezentujemy astrologię, tą medyczną, którą chociażby Kopernik z tą konwalią, którą trzyma, która ten kwiatek ku ciekawości, jeżeli je zbierzemy i zalejemy je spirytusem, otrzymamy to, co dzisiaj jest tak ważne, które musimy sprowadzać za Odry, czy strofantynę. I to jest taka biostrofantyna. Także tutaj proszę uważać. I już wtedy było wiadomo, jak to robić i jaki to jest ważny lek, który, no, ziołolek, tak? Czy też ta substancja, którą Kopernik trzyma. I przez to też, mimo to, że zajmował się astrologią i to doskonale, i na to są dowody w swojej literaturze, którą stworzył, i oprócz tego przecież studiował. Przecież nie astronomię. Od niego się zaczyna właściwie astronomia. Od niego się zaczyna to, że on wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Tak więc to jest właśnie, to jest to. I przecież my jesteśmy też właśnie w tym systemie, że my jesteśmy pępkiem świata i dookoła nas krąży wszystko. Także wszystkie planety, Słońce, jest wszystko w ruchu, a my stoimy w miejscu. Oczywiście, że też się poruszamy poprzez różne systemy. Ale to jest zupełnie inne zagadnienie, to jest tylko ku wyjaśnieniu, ku ułatwieniu pojęcia, że to wszystko jest w jakimś tam zespole, zespół, żeby poruszało się i musi być to wszystko w jakimś takim nurcie, który nie przeszkadza sobie. Dobrze, doszliśmy do koziorożca, no i mamy wodnika. Wodnik to przede wszystkim lekarze, którzy zajmują się układem krwionośnym. Dokładnie. I oprócz tego wodnik to także ten układ, który jest krwionośny, czyli też wszyscy lekarze, którzy zajmują się krwią i tymi wszystkimi rzeczami. Teraz ryby. Oj, tutaj to byśmy mogli bardzo dużo mówić, ale przede wszystkim ryby to lekarze psychiatrzy. I teraz tutaj byśmy mogli brać pod uwagę właśnie dlatego naprzeciwko panny są ryby i przechodzimy na drugą stronę do tej psychiatrii. A w rzeczywistości to jest zupełnie co innego. Każda choroba jest na żądanie psychiki. Czyli my programujemy się. Dlatego istnieje coś takiego jak placebo. I tutaj właśnie walka o placebo jest najważniejsza. Czyli lekarz, który stosuje placebo, jest najlepszym lekarzem, bo leczy informując. I teraz można by tutaj naprawdę mnóstwo robić przemian takich typu. Wracamy do barana, po drugiej stronie mamy wagę. I tutaj będziemy mieć także patologię w baranie, ponieważ waga jako sądownictwo będzie potrzebować tych wiadomości.
Teraz byk jako po drugiej stronie jako skorpion, czyli cała farmacja i całe te tutaj hormonalne uderzenie, żeby można było rozwinąć nie tyle masę, ale także jeszcze inne układy, chociażby te rozwojowe i działania. To jest jedna rzecz i na przykład laryngolodzy, którzy działają i teraz tutaj bliźnięta, którzy mają po drugiej stronie strzelca i działa to w ten sposób i właściwie wszędzie można tak jeszcze znaleźć te pośrednie dziedziny medycyny, które są i tutaj tak się to dzieje. Także nie ma tak, że medycyna jest pod skorpiona. Nie, medycyna jest pod panny i tylko ze względu na to, że właśnie tam jest anestezjologia, tam jest jeszcze farmacja i specyficzna farmacja, bo farmację też tak możemy podzielić. Zioła też tak dzielimy. Wszystko, co nawet jeżeli będziemy brać cokolwiek, musimy podzielić jeszcze na 12 i tutaj dopiero spełniamy te wszystkie warunki. Nie ma tak, że są tylko dwie możliwości. Nie. Składamy się z 12 znaków i każda czynność jest w tych 12 znakach. To tak jak mamy żeński, męski, nijaki. No i to jest tak. Ja właśnie dzisiaj zrobiłem ten film, a nie inny. Robię to, a jutro zrobimy sobie następny film o taki nijaki, czyli dokładnie o młodzieży na temat młodzież panna, tak, czyli z fotela, ale to będzie dopiero jutro, a dzisiaj wyjaśniam te rzeczy. I mnóstwo jest czynników, które utożsamiają ten znak. Oprócz tego są jeszcze inne walory tutaj w astrologii, ale to wyłącznie tylko będzie na szkole. Teraz jeszcze troszeczkę trzeba poczekać z offsetką, jeszcze w tym wszystkim. Bardzo proszę o łapki, dziękuję bardzo za subskrypcje, które się pojawiły nagle i czekam na troszeczkę więcej tych subskrypcji, bo niedługo będziemy wyjaśniać, co się o której godzinie będzie działo, jak będzie rozpocznie offsetka. Offsetka jeszcze ma czas. To nie dlatego, tylko ja ciągle opowiadam o tym, że już. Tak, tylko ciągle się to odsuwa. To nie jest tak, że się odsuwa. Ja ciągle robię tutaj rzeczy związane z offsetką, ale najważniejszą rzeczą, która jest, ona musi ruszyć bardzo zgrabnie, ładnie. Już w tej chwili są próby, właśnie te, które robię tutaj, jak wygląda wizja, jak wygląda sceneria, jak wygląda to wszystko, to co jest najważniejsze. I umiejętność też działania w tym wszystkim i prędkość działania. Ta prędkość jest troszeczkę wymuszająca. No, render filmowy jest troszeczkę bolesną sprawą, czyli to montaż tego wszystkiego, mimo że ja staram się nie ciąć i staram się nie robić tych rzeczy. Odpowiadam też na te pytania, ale wolałbym jednak na żywo to robić, bo wtedy na żywo byśmy mogli sobie spokojnie podyskutować poprzez telefon, ale jeszcze na razie, jeszcze tutaj to pomieszczenie nie spełnia tych warunków, które bym chciał, które słyszycie, ale to trzeba będzie wszystko uzupełnić i synchronizować. Jeżeli się uda zsynchronizować, no to będę bardzo szczęśliwy, a Państwo będą mieli radość możliwości kontaktu ze mną bezpośrednią, która jest tak szalenie istotną dla mnie jednocześnie. I dzisiaj rozmawiałem z moją właściwie uczennicą, a szefową grupy całej warszawskiej. Lada moment będę rozmawiał z szefową grupy łódzkiej, żeby zastanowić się, czy dalej robimy. Warszawa jest gotowa. Warszawa się skurczyła strasznie, bo Sylwia odeszła i jej mama Ewa, które były moimi uczennicami, obie odeszły, po prostu odeszły, ale odeszły w tą krainę cienia,
ale mam nadzieję, że dzięki nim będzie ten patronat ich z góry i mam nadzieję, że tam gdzieś w górze są i pilnują mnie. Pilnują mnie, bo były wspaniałymi osobami. Zresztą Sylwię wszyscy, zresztą co tu ukrywać, Sylwia była bardzo znana i aktywna społecznie, także tutaj Sylwia będzie zawsze, jest zawsze w moim komputerze, jest zdjęcie Sylwii, które zawsze mam, a Ewa, jej mama, jest zawsze w moim sercu, bo była wspaniałą kobietą, muszę to powiedzieć, bo akurat mówimy o medycynie i co najciekawsze, że do tej pory wynik tutaj tej tragedii u mamy jest znany oczywiście, bo miała wiele chorób, ale u Sylwii do tej pory jeszcze nie. A minęło naprawdę dużo czasu, bo ponad rok. I to jest smutne, że przez ten rok nie powiedziano, co się stało, jak się stało, dlaczego się stało. A był ten słynny okres, który zresztą tutaj tak odeszli moi sąsiedzi z góry, gdzie sąsiadka zeszła na dół, a już rano była po prostu warzywem. Nie kontaktowała, po prostu udar. Nikt nie zajął się udarem, a zajmował się zupełnie czymś innym. Gdzie to trzeba wspomnieć o tym na forum, tutaj na tym wszystkim, bo musimy być świadomi tego, jak działa to wszystko, jak funkcjonuje i pamiętajmy, że jeszcze jest jedna rzecz, że astrologia zawsze istniała. Zawsze istniała w medycynie i będzie istnieć, dopóki będą tacy ludzie jak ja. I oprócz tego na świecie bardziej istnieje astrologia w medycynie niż astrologia w innych dziedzinach. To my, Polacy, wprowadziliśmy tą astrologię w innych dziedzinach. Tak, to my. Tutaj nie tylko profesor Leszek Weres, ale także i Leon Zawadzki, i jeszcze chociażby Pręgiel, który przecież bawił się tutaj w różne historie, o których będziemy mówić w Offsetce i nie tylko Franciszek Pręgiel, ale także Jan Skarża-Dzierzbicki, przecież jako artysta plastyk też tworzył. No i nasz słynny wieszcz, który do tej pory rozgryzamy jego 44, które jest tak szalenie modne i następny wiersz, którego bardzo sobie cenię, który działał chociażby w tej historii, że mógł opisać naszego cudownego Jana Pawła, czyli papieża, ale także i w Niemczech Goethe, który stworzył właściwie ten naród dzięki umiejętności astrologii, bo to on stworzył jednak te podwaliny i trzeba przyznać, że tutaj ten Faust przydał się w tej historii, ponieważ zjednoczył i do tej pory trwa. No i co to ukrywać, jeszcze w Anglii też jest taki jeden z wspaniałych astrologów, którzy także, ja nie mówię o Newtonie, absolutnie nie, tylko o innych jeszcze działających w tamtych czasach romantycznych i wszyscy światli ludzie i w dodatku w medycynie, bo jeżeli lekarz nie zna astrologii, właściwie nie powinien podejmować się działania w tej dziedzinie, czyli zdrowia, dlatego że kosmogram daje ogromną wiedzę, na co, jak i gdzie się i co się z nami dzieje. W kosmogramie jest zapis ogromny i w dawnych czasach lekarz, który znał, bo przyjmował dzieci i potem to się nazywało praktyką i leczył potem już te następne pokolenia i ta tak zwana,
tutaj historia była sprzedawana następnemu lekarzowi. Także to było takie stanowisko, że obejmowało się po prostu i był następca, wybierało się z kilku lekarzy i była kartoteka, gdzie w kartotece była godzina urodzenia i to wszystko, no niby były trzymane w tajemnicy, a jednak nie. I wówczas lekarz wiedział, do kogo idzie. Czy idzie do pacjenta barana, czy idzie do byka, czy idzie do bliźniąt, czy idzie do ryby. I po prostu już wiedział, jak się przygotować do tej samej jednostki chorobowej, co dzisiaj nie jest uwzględniane. I nieumiejętność tego robi właśnie to, co było te kilka lat wstecz. I do dzisiaj mamy, co tu ukrywać, ale sporo kłopotu związane z tamtym czasem i niezrozumieniem. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Co szkodzi więcej wiedzieć niż mniej? Zawsze większa wiedza ułatwia życie. Mniejsza wiedza utrudnia. No, ale jesteśmy w czasach trudnych, więc łatwiej jest umniejszyć wiedzę, bo im się mniej wie, tym się łatwiej żyje. Tak powiedział Pan, który nazywa się niezbyt ładnie w naszym słownictwie. I nadal króluje głupota. A głupota, no tak jak w szpitalu na peryferiach, czasami fruwa i unosi się. Tylko to nie jest gołąbek pokoju. Z Bogiem trzymajcie się i profilaktycznie zastanawiajcie się, w jakim znaku jesteście i dlaczego. A o tym będziemy rozmawiać za każdym razem, bo specjalne będą programy, które będą mówić o umiejętności. Ja zresztą o tym mówię w każdym znaku. Przemycam jakieś takie historie. Dlaczego przemycam? To jest najważniejszą rzeczą. Bo lepiej jak wy mówicie, niż ja mówię. I dlatego bardzo was proszę, piszcie tam na dole. Do zobaczenia, do jutra. I szczęść Boże.